Hej, ja jestem Magda i dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć charakteryzację do Jokera. Czego będziemy potrzebować do charakteryzacji? Do charakteryzacji będziecie potrzebować na pewno białej, niebieskiej i czerwonej farby do twarzy. Mogą to być farby tłuste lub na bazie wody. Jeżeli chodzi o akcesoria, to na pewno będziecie potrzebować gąbeczki do nakładania białej farby na całą twarz i jakiegoś drobnego, precyzyjnego pędzelka do twarzy. Tak naprawdę to idealny pędzelek znajdziecie w sklepie plastycznym. No i do farbek na bazie wody potrzebujecie oczywiście wodę. Ja dodatkowo użyłam do tego tutorialu 2 cieni, czarnego i niebieskiego. Na dolną powiekę nakładam korektor i go rozcieram. Posłuży mi to jako baza pod czarny cień. Czarny cień nakładam tylko i wyłącznie na dolną powiekę, starając się od razu produkt rozcierać. Cień również wyciągam wzdłuż dolnej linii rzęs. Cały czas dokładam cienia na pędzel, bo chcę, żeby kolor był bardziej intensywniejszy. Cień nakładam również na wewnętrzną część górnej powieki. Na linię wodną nakładam czarny eyeliner, ale możecie nawet nałożyć kredkę do oczu. A teraz na buzię nakładamy już naszą farbę. Ja używam farby tłustej, ale możecie równie dobrze użyć farby na bazie wody. Pamiętajcie tylko, żeby potem, jak będziecie używać tej charakteryzacji na żywo, żeby przypudrować farbę jakimś białym pudrem transparentnym, bo ja tego nie zrobiłam w filmie, bo potem od razu zmywałam produkt. Znaczy się makijaż, nie produkt. Ja nakładam sobie farbę pędzelkiem, a potem ją rozcieram gąbeczką. Wy możecie od razu przejść sobie do rozcierania i nakładania jednocześnie gąbeczką. Farbą nakładam na całą twarz, a następnie pędzelkiem dokładam większą ilość farby na brwi i na inne części twarzy. Biorę gąbeczkę porowatą, ale wy nie musicie wcale takiej używać. Ja po prostu lubię teksturę, którą ona tworzy. Teraz przy użyciu niebieskiej farby do twarzy i precyzyjnego pędzelka tworzymy trójkąty na dolnej powiece. Na jednej stronie musimy stworzyć taką łzę spływającą z niebieskiego trójkąta, więc bardzo mocno zwilżamy pędzelek. Możemy jeszcze zamoczyć pędzelek w niebieskiej farbie i nakładamy tak zwilżony pędzelek na ten trójkąt. Odchylamy lekko głowę i łza powinna się utworzyć. Oczywiście wszystkie czynności powtarzamy na drugiej stronie twarzy. Teraz sobie stworzymy trójkąty, ale nad łukiem brwiowym. Rysujemy obrys i wypełniamy. Co do brwi, to pamiętajcie, żeby one były zaokrąglone, a nie instagramowe. Ja niestety tak zrobiłam, ale potem to poprawiłam i wyszło w porządku. Jedna brew ma być umieszczona wyżej od drugiej. Jeżeli macie czerwoną matową pomadkę, to możecie jej użyć zamiast farby. Będzie się dłużej trzymać. Ponownie używam czarnego cienia, dodaję go, by pogłębić intensywność oraz blenduję w dół na niebieski trójkąt. Używając niebieskiego cienia staram się puchatym pędzelkiem nałożyć go na niebieskie trójkąty i wyjść poza ich obramowanie, żeby stworzyć taki efekt chmurki. Tę samą czynność wykonuję również na łuku brwiowym. Czarny cień rozdzieram w górę brwi oraz wzdłuż nosa. Szczoteczką do rzęs nakładam białą farbę na górne i dolne rzęsy. Rysujemy sobie zarys nosa i wypełniamy to kolorem. Nie musicie robić tego dokładnie, bo potem będziemy szczoteczką tworzyć nierówne krawędzie. Ja jeszcze potem tą szczoteczką rozpraszam całą czerwoną farbę wokół nosa, bo dodaje to naprawdę świetny efekt. Jeżeli chodzi o usta, to samo. Pierw obrys, a później wypełniamy. Przy takich postaciach makijaże są bardzo minimalistyczne i bardzo chaotyczne, zresztą taka jaka jest postać, więc my musimy niestety troszeczkę dodać od siebie detali, stąd na przykład to cieniowanie lub te rozpryski przy nosie. Teraz czarnym cieniem, tak w ogóle, kto policzy ile razy powiedziałam cień, czarny, nakładamy, blendujemy. Masakra! W każdym razie, teraz będziemy sobie tym czarnym cieniem obrysowywać kontur ust. Czystym, puchatym pędzelkiem rozcieram granicę, a następnie dokładając cienia
Jeszcze raz rozcieram, ale dodając przy tym intensywności i tworząc chmurkę. Resztką produktu na pędzlu jeszcze konturuję policzka. Przy pomocy gąbki chropowatej nakładam białą farbę na brodę. Nakładam krew w żelu i w płynie, ale wy nie musicie tego robić. Jeżeli jednak chcecie, a nie macie krwi w płynie, to użyjcie sobie żelatyny i barwnika spożywczego. Jeżeli chodzi o włosy, to polecam wam użyć sobie spraya koloryzującego. Ja niestety nie znalazłam odcienia zieleni, jakiego bym sobie życzyła, więc użyłam farby do twarzy w kolorze niebieskim i żółtym. Nałożyłam farby na włosy wilgotne. Efekt dość ciekawy, więc też polecam. Jeżeli filmik wam się podobał, a najważniejsze to makijaż i chcecie go odtworzyć, to pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć na Instagramie. Link do Instagrama macie w opisie do filmu, również ze wszystkimi produktami, których dzisiaj użyłam. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia!